Witam Państwa w kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj parę słów o modulacji. Czym jest modulacja? Ten termin kojarzony jest zwykle z integracją sensoryczną, z umiejętnościami regulowania naszego stanu pobudzenia. I jest to prawda. Ale należy uwzględnić tutaj, że jest to pewna umiejętność wymagająca szerszego tutaj kontekstu, uwzględnienia różnych innych czynników niż tylko czynniki sensoryczne, na przykład metabolicznych czy alergicznych. Czym jest modulacja? Można ją łatwo skojarzyć z sytuacją, kiedy słuchamy wiadomości przez radio i po to, żeby odebrać właściwą informację, żeby ją zauważyć, rozpoznać, możemy oczywiście tutaj dostroić siłę głosu. Nie może być to za cicho puszczona audycja, ale też nie za głośno. Za cicho puszczona nie pozwala nam rozpoznać, za głośno puszczona to też powoduje pewien chaos. Nasz organizm ma taką zdolność, pokazywaną na różnych naszych tutaj etapach naszego życia, czyli od niemowlaka aż do dorosłego, aby właśnie dostrajać się do tego, co jest wokół nas. Robimy to na co dzień, uruchamiamy te umiejętności w różnych kontekstach, w różnych etapach naszego życia. Tych umiejętności się uczymy i to są umiejętności, które u małego dziecka mają charakter rozwojowy, o tym trzeba pamiętać. Żeby jeszcze Państwu przybliżyć ten termin, chciałabym ponownie powołać się tutaj na przykład z oknem, bliskim nam, ponieważ prowadzimy taką fundację o takiej nazwie. Ale rzeczywiście dobra modulacja to jest sytuacja związana z momentem, kiedy stajemy centralnie w oknie, przy jak najbardziej szeroko otworzonym oknie, czyli korzystamy ze swojego potencjału, stajemy tutaj, o właśnie, to jest przykład modulacji, kiedy kot walczy o to, żebyśmy mogli też uwzględnić jego osobę, czyli stajemy centralnie w oknie, żeby skorzystać ze swojego potencjału, a jednocześnie mamy szeroko otwarte okno, czyli możemy korzystać z tego, co nam przynosi środowisko. Modulacja jest procesem złożonym, ma pewne warstwy. Przekonałam się o tym na bardzo ciekawych warsztatach prowadzonych w Dublinie przez terapeutę zajęciowego ze Stanów Zjednoczonych, Tracy Stackhouse, znakomitą klinicystkę, którą zresztą na fundacyjnej stronie Facebooka Państwo mieli okazję posłuchać. To ona uświadomiła mi, że są bardzo różne czynniki, które należy uwzględniać, myśląc o modulacji. Przede wszystkim wyjściowy stan pobudzenia. Przypomnijcie sobie Państwo, jak dzisiaj się budziliście, z jaką energią wstawaliście, jak szybko wstawaliście, czy rzeczywiście od razu byliście gotowi do działania, czy potrzebowaliście więcej czasu. I dorośli, i dzieci różnią się tym bardzo. Są osoby, które zdecydowanie będą potrzebowały większej przestrzeni, nie będą potrafiły od razu na przykład zjeść śniadania, nie będą potrafiły od razu dobrze spakować się, przygotować się do wyjścia z domu. Ten wyjściowy stan pobudzenia zależy od różnych rzeczy. Oczywiście jest związany z pewną charakterystyką naszego systemu nerwowego, temperamentem oczywiście, ale także zależy od tego, jak na przykład długo spaliśmy, czy jesteśmy w danym momencie życiowym bardzo przeładowani różnymi zadaniami trudnymi, czy są różne takie wydarzenia, które nas może przerastają. Rzeczywiście wyjściowy stan pobudzenia jest to taki poziom, z którego startujemy, ale też do którego wracamy po różnych bodźcach i sytuacjach, wydarzeniach, które nas spotykają. Jest to jakiś taki poziom startu naszych reakcji, który rzeczywiście pokazuje specyfikę działania danej osoby. Drugim bardzo ważnym aspektem modulacji jest poziom pobudzenia. I tutaj widzimy różne dzieci. Są dzieci, które gdyby narysować taki wykres ich stanu pobudzenia, będą to obrazy bardzo skrajnych zmian. Od szczęścia i euforii aż do takiego klapnięcia.
My dorośli też mamy takie, myślę, sytuacje i też widzimy wokół siebie osoby dorosłe, które albo są bardzo stabilne i tak zawsze generalnie mówią tym samym tonem, z taką samą energią, a są osoby bardzo zmienne, które potrzebują po prostu takich silniejszych reakcji. To nie jest nic nienormalnego. Aczkolwiek no jest to pewna charakterystyka naszego funkcjonowania. Dalej innym aspektem jest organizacja zachowania. Rzeczywiście dobra modulacja będzie nam otwierała drogę do tego, abyśmy podejmowali bardziej złożone sytuacje, czynniki, które nam w tym będą pomagały, to właśnie dobre regulowanie reakcji. Czyli bardziej złożone zadania, złożone aktywności, bardziej twórcze podejście chociażby do zabawy u dzieci będzie to pokazywało, kiedy będą się angażowały w coraz to nowe sytuacje i wymyślały kolejne zabawy. A jednocześnie organizacja zachowania będzie tutaj pokazywała, na ile dziecko potrafi skończyć daną zabawę, na ile dziecko potrafi, jeżeli ta zabawa jest nagle przerwana przez, nie wiem, dźwięk telefonu czy jakiś bodziec, kontynuować ją, tak jak w przypadku, jak Państwo tutaj widzieli, wyjścia mojego kota, który troszeczkę zaburzył moją wypowiedź, ale jest świetnym przykładem. Czy potrafimy jakby kontynuować nasze zadania, tak? Czy to jest, nasze zachowanie jest spójne, jest coraz bardziej jak gdyby pokazujące nasze większe kompetencje, rozwija nas po prostu. Kolejnym aspektem modulacji jest właśnie reakcja na bodźce sensoryczne, czyli tutaj te czynniki, które są związane z bardziej taką nadmierną reakcję na dotyk, na dźwięki, mogą być znaczące. Jeżeli mi pewne bodźce zaczynają przeszkadzać, jest ich za dużo, jestem za bardzo wrażliwa na dźwięki na przykład, no to rzeczywiście trudniej mi będzie regulować swoje zachowanie. To widać nawet w wypowiedzi. Wystarczy jeden czynnik z zewnątrz, który zakłóca. Tutaj wypowiedź jest od razu przez Państwa pewnie zarejestrowane, prawda? Jest stukanie kota, który chciał koniecznie wejść do pokoju, więc skakał na drzwi. I moja wypowiedź wtedy wyglądała nieco inaczej. Ale to jest tylko dźwięk, mogą być to bodźce dotykowe, kiedy na przykład założyłam ubranie, które bardziej mnie drażni, które gdzieś tam jest dla mnie mniej przyjemne, albo no, gdzieś są jakieś bodźce wzrokowe, które mi przeszkadzają, światło się odbija, mrużę oczy, nie lubię tego, usiłuję tego unikać. Ale też może być to również jak gdyby z drugiego bieguna sytuacja, kiedy jestem poszukiwaczem, ciągle dostarczam sobie różnych wrażeń, świecę sobie w oczy na przykład latarką, jak małe dzieci to bardzo lubią robić, albo stukam zabawkami, poszukuję głośnych dźwięków, sytuacji, ciągle czegoś dotykam. To też może doprowadzić do przeładowania systemu nerwowego, a za tym idzie oczywiście słabsza zdolność do takiej adekwatnej kontroli swojego zachowania. No i efektem tego wszystkiego jest zakłócona uwaga, rozproszona uwaga, jest niewłaściwa emocja, bo to rzeczywiście będzie taką miarą. Po czym można poznać, że dziecko ma problemy z modulacją? Przyjrzyjmy się, jak dziecko zasypia. Bardzo dużo dzieci, które są aktywne, mają trudności z zasypianiem. Są to dzieci, które wymagają całych procedur związanych właśnie z wyciszaniem się, bo nie są w stanie łatwo wieczorem zasnąć. Często są to dzieci bardzo wrażliwe sensorycznie. Są to dzieci, które jak gdyby za dużo pobierają w ciągu dnia, nie potrafią wyhamować tych reakcji i w związku z czym trudno im jest przejść tutaj do fazy snu. Przyjrzyjmy się emocjom dzieci. Dzieci zwykle, które, jak to mówimy, mają taki właśnie rys modulacyjny, czyli trudniej sobie radzą z procesami modulacji, są to dzieci bardzo emocjonalne, które często mają skrajne emocje, które
potrzebują bardzo silnej kontroli nad sytuacją. Wszystko musi być według ich zasad, na ich prawach, według ich pomysłu. Dostrojenie się do innych osób jest dla nich niełatwe. Przyjrzyjmy się temu, jak one jedzą posiłki. Bardzo często dzieci, które mają problemy w tym obszarze, mają też nadwrażliwości oralne i jedzenie dla nich jest czymś bardzo trudnym i bardzo nieprzyjemnym. W związku z czym, widząc też nacisk dorosłych, którzy bardzo chcą, żeby dziecko się prawidłowo odżywiało, jakby szybko się irytują, denerwują i odmawiają jedzenia posiłków. Przyjrzyjmy się funkcjonowaniu społecznemu. Jak te dzieci funkcjonują w grupie rówieśników. Nie dzieci starszych, nie dzieci młodszych, tylko rówieśników. To jest właściwa miara. Te dzieci w tej grupie rówieśników bardzo często właśnie wchodzą w nieadekwatne reakcje emocjonalne. Bardzo często albo muszą być przywódcami tej grupy, albo się wycofują, czyli próbują w jakiś sposób poradzić sobie z nadmiarem bodźców. Pamiętajcie, że grupa rówieśników, drodzy Państwo, to jest grupa latających, niekontrolowanych bodźców wzrokowych, słuchowych, węchowych również, dotykowych na pewno. Osoba, która ma problemy z modulacją, to jest osoba, która potrzebuje więcej kontroli nad sytuacją. To jest naturalna obrona organizmu. I rzeczywiście tutaj te dzieci w relacjach społecznych nie radzą sobie. Przyjrzyjmy się też temu, jak dziecko właśnie utrzymuje uwagę na zadaniu, na ile przerzuca się z aktywności na aktywność, czy ją kończy, czy ta aktywność jest coraz bardziej złożona. To są takie jedne z wielu różnych parametrów, które mogą być obserwowane u dzieci, powinny być tutaj uwzględniane u dzieci w ich funkcjonowaniu. Też przyjrzyjmy się, na ile takie dziecko poszukuje więcej ruchu i czucia. O ruchu i czuciu więcej już mówiłam wcześniej i podkreślałam wtedy właśnie, że są to dwa bazowe systemy sensoryczne, które pozwalają dziecku lepiej regulować reakcje. Takie dziecko modulacyjne najczęściej będzie samo uruchamiało właśnie tego typu funkcjonowanie, bardziej będzie pobudzone ruchowo, będzie poszukiwało mocniejszych wrażeń czuciowych, żeby się regulować. Podsumowując, czynniki, które mogą wpływać na nasze zachowanie, to oczywiście są to czynniki emocjonalne i psychiczne. Sytuacja, w jakiej się znajdujemy, psychologiczna, oczywiście jest to bardzo ważny komponent. Czynniki poznawcze, jeżeli coś rozumiemy, jeżeli mamy pełne tutaj zdolności intelektualne rozwinięte, lepiej kontrolujemy sytuację. Dzieci, które mają tutaj dysfunkcję, oczywiście są w trudniejszej sytuacji. Czynniki metaboliczne, alergiczne jak najbardziej mogą wpływać na nasze zachowanie również. I czynniki sensoryczne, czyli nadwrażliwości bądź tendencja do poszukiwania pewnego typu wrażeń, rzeczywiście mogą tutaj nasze zachowania w jakiś sposób zmieniać. Zachęcam do uważnej tutaj obserwacji swojego dziecka. Przybliżę jeszcze Państwu ten obraz na podstawie wykresu.